Hybrydy typu plug-in to bardzo interesująca opcja na drodze od spalinowej do elektrycznej motoryzacji. Połączenie silników spalinowego i elektrycznego daje bardzo dobre efekty w postaci znaczącej redukcji lub wręcz całkowitej eliminacji szkodliwych związków emitowanych do atmosfery, a także oferuje możliwość jazdy w trybie elektrycznym, w trybie zeroemisyjnym na dość długich dystansach. W praktyce przekłada się to na radykalną obniżkę zużycia paliwa, niższe koszty eksploatacji, a przede wszystkim ulgę dla środowiska naturalnego, czyli to, o co tak naprawdę dzisiaj walczymy. Żeby jednak w pełni wykorzystać potencjał takiego układu, hybrydą plug-in trzeba się nauczyć jeździć. I nie mam tu na myśli wcale techniki jazdy, ta pozostaje niezmienna. Przede wszystkim dostosowujemy prędkość do warunków na drodze, przestrzegamy przepisów, a czasami nawet myślimy za innych. Nauka jazdy hybrydą plug-in polega bardziej na wyrobieniu sobie pewnych nawyków, które później pozwolą nam oszczędzać pieniądze i środowisko naturalne. A zatem zapraszam na lekcję jazdy hybrydą plug-in. Na początek przedstawmy naszego bohatera. Ford Kuga Hybrid Plug-in to jedna z 3 hybryd oferowanych w tym modelu. Składa się z 2,5-litrowego wolnossącego benzynowego silnika spalinowego oraz współpracującego z nim silnika elektrycznego. Taki układ daje moc systemową na poziomie 225 koni mechanicznych, która przekazywana jest na przednie koła poprzez bezstopniową automatyczną skrzynię biegów. Uzupełnieniem hybrydy plug-in jest wysokonapięciowy akumulator o pojemności 14,4 kWh, który, to ważne, ładowany może być z zewnętrznego źródła energii. W optymalnych warunkach, czyli wtedy, kiedy silnik spalinowy wspomagany jest przez motor elektryczny, na dystansie 100 km Kuga potrzebuje ledwie 1,4 litra bezołowiowej benzyny, co oznacza emisję CO2 na poziomie 32 gramów na każdy przejechany kilometr. W kwestii ochrony środowiska możemy być jeszcze bardziej radykalni, albowiem w trybie czysto elektrycznym Kuga nie emituje w ogóle szkodliwych związków, bo nie zużywa benzyny. 2 podstawowe zasady determinujące eksploatację hybrydy plug-in to jazda z naładowanym akumulatorem, a także odpowiednia strategia na zaplanowaną trasę. Tak, dobrze usłyszeliście, strategia. Układ hybrydowy Forda Kugi pracować może w jednym z 4 fabrycznie zapisanych programów. Wybrać możemy tryb jazdy elektrycznej EV Teraz, w której używany będzie wyłącznie silnik elektryczny. Drugi program, nazwany EV Później, dedykowany jest jeździe z wykorzystaniem silnika spalinowego. Trzeci, EV Auto, łączy pracę obu jednostek. Najłatwiej wytłumaczyć przeznaczenie 4. programu, który w nomenklaturze Forda nazywa się ładowanie. Jak można się domyślić, służy on ładowaniu akumulatora, a więc wtedy silnik spalinowy częściowo pracować będzie jako napęd generatora. Abstrahując od dość dziwnego nazewnictwa, każdy z tych programów umożliwia nam użycie układu hybrydowego lub jego poszczególnych elementów zgodnie z naszymi chwilowymi potrzebami. W tym miejscu należy wspomnieć jeszcze o ładowaniu akumulatora, który dla maksymalizacji korzyści powinien być stale wypełniony energią. W zależności od natężenia prądu wysokonapięciową baterię ładować będziemy od 3 do 5 godzin. Tu ważna uwaga, hybrydę plug-in powinniśmy ładować przy każdej nadarzającej się okazji. Czy to w przydomowym garażu, podczas zakupu w centrach handlowych, czy na parkingu w pracy, jeśli pracodawca udostępni nam zwykłe gniazdko z napięciem 230 V. Przeanalizujmy zatem kilka z wielu możliwych scenariuszy jazdy hybrydą plug-in. Jeżeli nasza podróż, np. z domu do pracy i z powrotem, nie przekracza 50-60 km, śmiało możemy wybrać tryb jazdy czysto elektrycznej. Mniej więcej takie zasięgi oferuje Kuga Hybrid Plug-in, a jazda na prądzie oznacza po prostu niższe rachunki i zerową emisję szkodliwych związków. Scenariusz numer 2. Jeśli zaplanowany dystans przekracza elektryczne możliwości Kugi, wtedy na części naszej drogi możemy użyć trybu mieszanego, zostawiając sobie jazdę zeroemisyjną na ostatni miejski odcinek naszej podróży. Wreszcie scenariusz numer 3, czyli wyjazd na wakacje. Przy pokonywaniu kilkuset kilometrowych odcinków lepiej zdać się na silnik spalinowy, oszczędzając energię w akumulatorze na wsparcie konwencjonalnej jednostki w trudniejszych manewrach, np. podczas wyprzedzania innych pojazdów. Efekt dodatkowy to niższe zużycie paliwa. W każdym z tych programów mamy jeszcze możliwość odzyskiwania energii w czasie hamowania. Magiczny przycisk oznaczony literką L obniża przełożenie w układzie napędowym, co przydaje się w trakcie rekuperacji energii, a także w przypadku holowania przyczepy o masie do 1500 kg. Hybrydy typu plug-in to przykład dobrego kompromisu pomiędzy tą starą, konwencjonalną motoryzacją, a tą motoryzacją przyszłości, która dzisiaj wydaje się elektryczna, ale chyba jeszcze na obecną chwilę zbyt droga.
Dzięki takim samochodom jak Ford Kuga transformacja może być łagodniejsza dla naszych portfeli i dać szybkie efekty w kwestii ochrony środowiska.